Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam. Wydawca Take-Two ogłosił, że Grand Theft Auto 6 nie trafi na rynek w maju, jak pierwotnie zakładano. Premiera została obecnie wyznaczona na 19 listopada 2026 roku. Idąc za oficjalnym wyjaśnieniem z komunikatu prasowego, dzięki opóźnieniu deweloperzy z Rockstar Games otrzymają więcej czasu na ukończenie gry z wysokim poziomem dopracowania, jakiego gracze oczekują i na jaki zasługują. Wydawca zapewnił, że wspiera tę decyzję i jest przekonany, że studio dostarczy niezrównane, widowiskowe doświadczenie rozrywkowe. Dodam jeszcze, że gra niezmiennie zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Do dnia dzisiejszego nic nie wiadomo o wydaniu PC-towym. Studio Reef Entertainment kolejny już raz przenosi datę premiery nadchodzącego Terminator 2D No Fate. Okazuje się, że za ponownym opóźnieniem stoją problemy związane z wydaniami fizycznymi gry. Przypomnę, że początkowo gra miała ukazać się we wrześniu, lecz premierę przełożono na październik z powodu problemów z edycjami specjalnymi. Następnie zmiany w globalnym handlu wymusiły na twórcach przesunięcie terminu o kolejny miesiąc. Teraz mamy do czynienia z kolejną obsuwą. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, elementy wydań fizycznych dotarły już do twórców, lecz studio potrzebuje więcej czasu na przygotowanie zestawów, dlatego premiera gry została przesunięta na 12 grudnia. Dodam, że w skład edycji kolekcjonerskiej oprócz gry wchodzą m.in. artbook, steelbook, materiałowy plakat, przycisk do papieru oraz wszystkie elementy drugiego wydania fizycznego Day One zawierającego żeton, plakat, pudełko kolekcjonerskie i nie tylko. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Skydance Games ogłosiło, że wcześniejszy termin premiery Marvel 1943 Rise of Hydra wyznaczony na początek 2026 roku jest już nieaktualny. Studio potrzebuje więcej czasu i nie jest jeszcze gotowe ujawnić, kiedy gra trafi na rynek. Celem deweloperów jest dopracowanie gry do takiego poziomu, który będzie godny świata i bohaterów przedstawionych w grze. Aby w pełni spełnić naszą wizję Marvel 1943 Rise of Hydra zdecydowaliśmy się opóźnić premierę poza pierwsze miesiące 2026 roku, przekazano w ogłoszeniu. 3 listopada zadebiutowała produkcja studia Green Heart Games, którą po raz pierwszy zapowiedziano aż 9 lat temu. Mowa o Tavern Keeper, które swoją premierę miało wyłącznie na PC-tach w ramach programu Early Access. W grze wcielamy się we właściciela dopiero co zbudowanej tawerny, a naszym zadaniem jest prowadzenie biznesu w taki sposób, aby nie tylko dało się go utrzymać, ale i rozwinąć. Na premierę otrzymaliśmy dostęp do kampanii fabularnej, w ramach której będziemy odwiedzać różne części świata i zakładać nowe tawerny oraz trybu swobodnego, w którym skupimy się na rozbudowie i dekorowaniu jednego lokalu. W okolicach premiery grubo ponad 90% opinii od graczy była pozytywna, co serwis kategoryzował jako bardzo pozytywny odbiór gry. 4 listopada na PC-tach, najnowszych konsolach i urządzeniach mobilnych zadebiutował Football Manager 26. Od razu zaznaczę, że tytuł ten jest także dostępny w ramach abonamentu Game Pass. Zespół Sports Interactive zrobił wiele, by najnowsza odsłona piłkarskiego menadżera wyróżniała się na tle swoich poprzedników. Zastosowano tu chociażby nowy silnik Unity, co zaowocowało gruntownym odświeżeniem grafiki, a także zmodernizowano interfejs. Ponadto zadbano o licencję Premier League, czyli największej ligi piłkarskiej na świecie, oraz licencję FIFA, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, za sprawą której w grze pojawiły się Mistrzostwa Świata FIFA World Cup 26, Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet oraz klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Niestety w parze ze zmianami nie poszły dobre opinie od graczy. Na platformie Steam dzień po premierze Football Manager 26 zbierał w większości negatywne opinie. Zdecydowanie lepiej w tytuł oceniły media branżowe. Średnia w agregatorze Metacritic to 72 punkty na 100. Europa Universalis 5 zadebiutowała wyłącznie na PC-tach 4 listopada. Wygląda na to, że nowa odsłona cyklu jest solidną strategią wyznaczającą nowy standard marki. Według agregatora Metacritic tytuł zebrał w okolicach premiery wysokie oceny. Mówimy tutaj o 85 punktach na 100. W tym wypadku recenzenci byli na tyle zgodni, że zabrakło skrajnie negatywnych opinii.
Publicystom spodobały się zmiany, jakie wprowadzono względem poprzedniej części. Deweloperzy rozbudowali elementy znane z 4 i innych gier Paradoksu z chwalonym systemem populacji na czele. Krytycy nie przeszli obojętnie także wobec nowej, bardziej szczegółowej i dopieszczonej graficznie mapy. W recenzjach przewinęło się także kilka problemów. Zwrócono uwagę na toporny interfejs i powtarzalne wydarzenia podczas rozgrywki. Oprócz tego wielu osobom tytuł może wydawać się zbyt skomplikowany, a samouczek niewystarczający. Tym jednak przecież charakteryzuje się większość gier Paradoksu. Dodam jeszcze, że w dniu premiery tytuł zbierał w większości pozytywne opinie od graczy. 5 listopada mieliśmy premierę gry Foolish Mortals. To debiutancki projekt niezależnego In-Click Studio. Gra jest dwuwymiarową przygodówką typu point and click, opowiadającą historię o poszukiwaniu zaginionego skarbu, w której roi się od duchów i innych nadprzyrodzonych zjawisk. Z ciekawostek dodam, że na potrzeby gry nagrano około 2 godzin muzyki. Co więcej, wcielając się w Murphy'ego McCallana napotkamy ponad 30 w pełni zdubbingowanych postaci, oczywiście w języku angielskim. Gra zadebiutowała wyłącznie na PC-tach, zbierając bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Na fanów gier fabularnych czeka nie lada gratka. 5 listopada na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch zadebiutowała pozycja zatytułowana Dark Quest 4. To turowy dungeon crawler, w którym wcielamy się w poszukiwacza przygód, kompletujemy drużynę i wyruszamy do lochów. Gra została opracowana i wydana przez Brain Seal Studio i jest niejako kontynuacją Dark Quest 3 z 2023 roku. Naszym głównym celem jest wykonywanie zadań z grupą postaci, walka z wrogami i omijanie pułapek, a przy tym zbieranie skarbów. Każdy z bohaterów charakteryzuje się zdecydowanie odmiennym stylem gry, a do naszej dyspozycji oddano chociażby maga ognia czy typowego berserkera. Łącznie do naszej drużyny możemy dokooptować 10 członków, choć nie wszyscy są dostępni od samego początku. Podczas rozgrywki będziemy mieli także możliwość ulepszania umiejętności wszystkich naszych postaci, a dokonamy tego w obozie, który stanowi naszą bazę wypadową. Tutaj zakupimy też przedmioty od handlarzy. Z ciekawostek warto wspomnieć, że w grze zastosowano również system zmęczenia, który zniechęca do ciągłego grania tymi samymi bohaterami, obniżając ich poziom zdrowia dopóki nie odpoczną i podnosząc statystyki bohaterów, których nie braliśmy na wyprawę od dłuższego czasu. Omawiana produkcja zawiera sporą ilość zadań do wykonania w kampanii fabularnej. Oprócz trybu dla jednego gracza, gra oferuje także tryb wieloosobowy oraz kreator map. 5 listopada w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC-tach zadebiutowała gra Bloodgrounds. To taktyczna produkcja z pogranicza gier RPG i strategii od twórców Bear With Me i Last Encounter. Filar rozgrywki stanowią starcia na arenach. Prowadzimy do nich gladiatorów zróżnicowanych pod kątem profesji, a co za tym idzie preferowanego uzbrojenia oraz umiejętności bojowych. Potyczki toczą się w trybie turowym, a o kolejności wykonywania ruchów decyduje pasek inicjatywy. W przerwach od toczenia pojedynków na arenie trafiamy do nadmorskiego Maravento, będącego naszym centrum dowodzenia. Złoto, które zarabiają dla nas gladiatorzy, inwestujemy nie tylko w coraz lepszy sprzęt dla nich, lecz również w rozbudowę miasteczka. W okolicach premiery Bloodgrounds zbierało bardzo pozytywne opinie na Steamie. 6 listopada zadebiutowała Syberia Remastered. Gra ukazała się równocześnie na PC oraz najnowszych konsolach. Tytuł oferuje pełną polską wersję językową. Pracując nad grą Syberia Remastered, autorzy pochylili się przede wszystkim nad oprawą graficzną, gruntownie ją odświeżając. Środowisko zostało ulepszone i przebudowane, przy czym dołożono starań, by zachować spójność artystyczną z pierwowzorem, nad którym czuwał słynny Benoit Sokal. Poza tym odświeżono modele postaci. Twórcy nie omieszkali także udoskonalić łamigłówek, które przeprojektowano w celu zwiększenia płynności rozgrywki oraz uczynienia rozwiązań bardziej intuicyjnymi. Oprócz tego zmodernizowano interfejs oraz sterowanie. Gra niestety cieszy się skromnym zainteresowaniem. Na Steamie w szczytowym momencie dnia premiery w ów tytuł grało ponad 600 osób jednocześnie. Gra zbiera przy tym mieszane opinie od użytkowników. Gracze narzekają głównie na jakość przerwników filmowych, które zostały przeniesione z oryginału, przez co znacząco odstają od odświeżonej wersji. Niektórzy z kolei twierdzą, że remaster uczynił grę zbyt łatwą, oferując nadmierne wskazówki i upraszczając zagadki. Pochwały zbiera za to odświeżona oprawa graficzna. Bardzo pozytywne opinie od graczy zbiera z kolei gra Whiskerwood. To wydana we wczesnym dostępie strategia typu City Builder, która pozwala nam stanąć na czele mysiej kolonii na odległym skrawku lądu.
Produkcja została opracowana przez niezależne studio Minakata Dynamics, zaś jej wydaniem zajęła się firma Hooded Horse. Tytuł zadebiutował 6 listopada wyłącznie na PC-tach, gra zawiera język polski w formie napisów. Skopje 83 pojawił się na PC-tach 7 listopada. To pierwszoosobowa strzelanka z elementami roguelite, osadzona w retrofuturystycznej wersji stolicy Macedonii Północnej. W grze przemierzamy otwarte miasto i walczymy z hordami mutantów, korzystając z coraz lepszego oręża, a naszą mobilną bazę wypadową stanowi autobus. Nie tylko pozwala nam on złapać oddech i przygotować się na kolejne przeprawy, lecz również stanowi środek lokomocji. Gra umożliwia nam zajęcie miejsca za kółkiem pojazdu i rozbijanie się po mieście przy jego pomocy. W Skopie 83 można bawić się w pojedynkę albo w trybie współpracy przez internet. Ark Riders zaliczyło premierę, o jakiej wielu twórców może tylko pomarzyć. Nowy extraction shooter błyskawicznie podbił Steama, stając się jednym z najgorętszych tytułów tej platformy. Mimo że zawartości na start nie brakuje, studio Embark nie osiada na laurach i już zaprezentowało listę zmian, jakich możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach. Listopadowa aktualizacja opatrzona kryptonimem Northline wprowadzi przede wszystkim całkowicie nową lokację Stella Montis. Oprócz tego w grze pojawią się nowe bronie, przedmioty oraz zadania, a do zmechanizowanego bestiariusza przeciwników Ark dołączą dwa nowe typy, Matriarch i Shredder. Grudzień upłynie pod znakiem łatki Cold Snap, która do obecnych w grze efektów pogodowych doda opady śniegu. Do gry trafią również nowe zadania, sezonowe wydarzenie zatytułowane Flickering Flames oraz nowy Rider Deck, będący darmowym odpowiednikiem karnetu bojowego. W grudniu otworzy się również Expedition Departure Window, czyli okres, w którym gracze będą mogli dobrowolnie wyzerować postęp w zamian za unikalne nagrody. 4 listopada zadebiutował dodatek Dynasties of the East do znakomitej strategii Age of Empires 4. Od razu dodam, że tego samego dnia Age of Empires 4 po raz pierwszy pojawiło się na konsoli PS5. Wracając do Dynasties of the East, DLC pozwoli nam przejąć kontrolę nad Złotą Ordą, dynastią macedońską, Sengoku Daimyo i dynastią Tuglaków. Rozszerzenie oferuje również zainspirowany grami typu roguelike tryb Crucible. Kilka dni temu 11-Bit Studios zapowiedziało pierwszy duży dodatek do strategii Frostpunk 2 zatytułowany Fractured Utopias. Jego premiera ma nastąpić jeszcze w tym roku, a dokładnie 8 grudnia. Motywem przewodnim rozszerzenia będą frakcje oraz ich wpływ na rozwój miasta. Od teraz o wiele większą rolę w rozgrywce będą pełniły wspomniane ugrupowania. Na samym początku zabawy wybierzemy jedno z 8 dostępnych. Każde z nich zaoferuje określone bonusy oraz specjalne drzewko umiejętności. Podjęta decyzja wpłynie więc na całokształt miasta. Oczywiście nie zabraknie również nowych budynków. Na liście znajdziemy m.in. unikalne dzielnice mieszkalne charakterystyczne dla każdej z frakcji. Ponadto dostaniemy dwie nowe opowieści, Doomsayers i Plague oraz dodatkową mapę. 12 sierpnia tego roku ukazało się Echoes of the End, czyli przygodowa gra akcji osadzona w krainie fantasy inspirowanej Islandią. Produkcja okazała się sprzedażową klapą. Twórcy się jednak nie poddali. Przeanalizowali krytyczne głosy graczy i spędzili prawie 3 miesiące pracując nad wieloma poprawkami. Teraz zostały one wprowadzone przez dużą aktualizację. Wraz z jej wprowadzeniem grę przemianowano na Echoes of the End Enhanced Edition. Pozwólcie, że przytoczę te najważniejsze zmiany. Otóż mocno ulepszono system walki. Wprowadzono nowy system wyposażenia, który pozwala łączyć i dopasowywać stroje kosmetyczne z reliktami modyfikującymi statystyki oraz umiejętności. Całkowicie przerobiono podstawowe animacje głównej bohaterki, tak aby były bardziej naturalne i lepiej komponowały się z wirtualnym światem. Gruntownie przeprojektowano pierwszy rozdział gry i samouczek, co pozwoli graczom szybciej przechodzić do faktycznej rozgrywki i fabuły. Dodano tryb nowej gry plus, a także ograniczono liczbę interakcji, które nic nie wnosiły do rozgrywki. Na koniec dodam jeszcze, że Echoes of the End Enhanced Edition jest dostępne na PC-tach oraz najnowszych konsolach. Gra oferuje lokalizację kinową, czyli z polskimi napisami. Obsidian Entertainment spełniło obietnicę i przeprowadziło fazę publicznych testów alternatywnego turowego systemu walki dla izometrycznego RPG Pillars of Eternity. Deweloperzy przyznają, że zmiana jest dość rewolucyjna, ale fani drugiej odsłony powinni sprawnie odnaleźć się w nowym systemie.
Testowa wersja została udostępniona 5 listopada dla posiadaczy gry na Xboxach i PC-tach. Z początku opcja przełączania trybów będzie dostępna w ustawieniach, ale w pełnej wersji zmiana odbywać się będzie w biegu, bez konieczności pauzowania rozgrywki. Co istotne, bitwy w trybie turowym są generalnie szybsze niż to, co znamy z Pillars of Eternity 2 Deadfire. 16-latek z Polski, założyciel jednoosobowego studia Prosuntal Games, tworzy realistyczne, średniowieczne RPG z otwartym światem, które ukaże Mazowsze przed bitwą pod Grunwaldem. W Kingdom of Poland 1410 wcielimy się w młodego myśliwego z Mazowsza, który mimowolnie weźmie udział w wydarzeniach prowadzących do bodajże największej bitwy średniowiecza. Twórcy zależy przy tym na trzymaniu się historii, a więc nie tylko wydarzenia, ale też życie mieszkańców ma odpowiadać temu, co znamy z tamtego okresu. Pod względem rozgrywki grze prawdopodobnie najbliżej będzie do Medieval Dynasty. Elementy symulacyjne i survivalowe z perspektywy zwykłego człowieka, swobodna eksploracja dynamicznego, żyjącego świata oraz mechaniki RPG to mają być kluczowe elementy zabawy w Kingdom of Poland 1410. Do tego wszystkiego gra ma zaoferować pełną polską i angielską wersję językową. Trzeba przyznać, że to dość ambitne plany jak na jednoosobowe studio i zapewne będziemy musieli długo poczekać na zobaczenie efektów końcowych. Studio Ouroch Digital pozazdrościło sukcesu, jaki osiągnęła gra Vampire Survivors i postanowiło zrobić coś podobnego w odmiennych klimatach. Warhammer Survivors to produkcja z gatunku Bullet Hell, który rozpopularyzowało właśnie wspomniane Vampire Survivors. W bardzo dużym skrócie rozgrywka polega na pokonywaniu hord wrogów za pomocą broni masowego rażenia przy jednoczesnym unikaniu chmar pocisków i innych zagrożeń. Gra od Ouroch Digital urozmaici zabawę o elementy roguelike, co oznacza, że z czasem odblokujemy nowe umiejętności, bronie i postacie, z pomocą których przebijemy się przez coraz trudniejsze poziomy. W tym przypadku do dyspozycji otrzymamy zarówno elementy z fantastycznego Warhammer Age of Sigmar, jak i osadzonego w odległej przyszłości Warhammer 40,000. Warhammer Survivors zadebiutuje w przyszłym roku na PC-tach. Longevity Yin & Yang zapowiada się na jedną z najbardziej obiecujących przygodowych gier akcji, jakie powstały w Chinach. Tytuł łączy w sobie starożytną mitologię, filmową fabułę i dynamiczną walkę, przypominając to, co znamy z Black Myth Wukong. Stworzona na silniku Unreal Engine 5 gra może być kolejnym ważnym krokiem w rozwoju chińskiej sceny gier premium. Akcja Longevity Yin & Yang rozgrywa się w czasach dynastii Ming i opowiada historię tajnego cesarskiego agenta wysłanego z misją odkrycia tajemnic nieśmiertelności. Historia ta czerpie bezpośrednio z legend historycznych, zwłaszcza z rzeczywistej obsesji cesarza Jiayinga na punkcie życia wiecznego. Gracze wcielają się właśnie w rolę tajnego agenta, który wyrusza na podbój tajemniczych krain i walczy zarówno z japońskimi piratami, jak i nadprzyrodzonymi istotami strzegącymi prawdy o nieśmiertelności. Twórcy gry twierdzą, że pełna kampania fabularna potrwa od 40 do 50 godzin, oferując połączenie szybkiej akcji z chwilami spokojnej eksploracji i skomplikowanych zagadek środowiskowych. Na ten moment nie potwierdzono ani daty premiery, ani platform docelowych. Śmiało można jednak założyć, że będą to zarówno PC-ty, jak i najnowsze konsole. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!